Od kiedy organizowane są spływy Dunajcem? Kto dawniej w nich uczestniczył? Czym się różniły od tych dzisiejszych? A jak jest dziś? Skąd można wyruszyć na spływ? Co można zobaczyć i co się zmieniło? Zapraszamy na spływ Dunajcem wczoraj i dziś. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Kilka stuleci temu przełomem Dunajca transportowano drewno w regiony nadmorskie. Od kiedy datują się spływy? Trudno powiedzieć. Za początek turystycznego spływu Dunajcem przez Pieniny przyjmuje się rok 1862. Głośno było o nim w Polsce i na węgierskim Spiszu. Patronował mu sam właściciel Szczawnicy, Józef Szalaj. Był on węgierskim szlachcicem, wydawcą, twórcą uzdrowiska w Szczawnicy, które doprowadził do rozkwitu i które popularnością przewyższało inne kurorty krajowe. Szalaj był też malarzem i rysownikiem. W 1857 roku wydał pierwszy przewodnik, który zachęcał ludzi do przyjazdu do Szczawnicy, oraz album Szczawnicki, który sam zilustrował rysunkami z Pienin i Zdroju. I to również on był pomysłodawcą turystycznych spływów flisackich przełomem Dunajca. Ale spływy organizowano też i wcześniej. Początkowo była to atrakcja dla gości zamków w Czorsztynie i Niedzicy. W latach 30. i 40. XIX wieku spływ uważano już za imprezę o szerokim zasięgu, którą starano się urozmaicać gościom pobyt. Najczęściej spływ rozpoczynał się po obu stronach Dunajca, w Stromowcach Niżnych i Czerwonym Klasztorze, nierozdzielonych jeszcze w XIX wieku granicą państwową. Mógł też się rozpoczynać w Czorsztynie. Liczniejszym grupom towarzyszyła orkiestra zdrojowa płynąca na oddzielnej łodzi. Ochroną przyrody nikt się wtedy nie martwił, lubowano się w mocnych efektach. To też spływom towarzyszyły salwy z moździerzy wiwatówek, które hałasowały przez całą drogę, a zwłaszcza w miejscach znanych z wielokrotnego echa. Spływ był też okazją do patriotycznych manifestacji. Łodzie dekorowano barwami narodowymi, flisacy wkładali biało-czerwone opaski, śpiewano pieśni religijne. Od lat międzywojennych spływ zaczynał się w przełomie czorsztyńskim, u stóp Zamku Niedzickiego. Był już wtedy znany w całej Europie. W związku z budową zapory wodnej w 1976 roku trasę skrócono o 6,5 km, a przystań przeniesiono do przysiłka Kąty należącego do Sromowiec Wyżnych. Na początku lat 70. doprowadzono tu drogę samochodową. Technika spływu nie ulegała z biegiem czasu zasadniczej zmianie. Za to zmianie ulegał rozmiar tratwy. Początkowo pływano na tzw. dłubankach, czyli łodziach drążonych z pnia topoli i łączonych po dwie. Mieściły one 2 pasażerów i 2 flisaków. Potem 3 dłubanki razem, a na przełomie XIX i XX wieku powszechnie używano czworaki z 5–6 pasażerami. Konstruowane z desek, najczęściej z drewna świerkowego, z bijanki, upowszechniły się około 1930 roku. Promowało je Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, które od 1934 roku po dziś dzień organizuje regularne spływy. Dziś po Dunajcu pływa około 250 tratew polskich i około 50 słowackich. Łódź flisacka składa się z 5 drewnianych, wąskich czółen o długości niemal 6 metrów. Szerokość każdego czółna wynosi 45 cm. Z tyłu łódź jest nieco szersza.
Jej elementy łączy się za pomocą dwóch lin, jednej z przodu i jednej z tyłu. Trzecia lina służy do cumowania łodzi do brzegu. Na łodzi znajdują się 3 rzędy drewnianych siedzeń z oparciami. Łódź może pomieścić maksymalnie 12 dorosłych osób i 2 flisaków, majstra na przodzie i pomocnika na rufie. Z przodu łodzi znajdują się świeże gałęzie świerkowe, które chronią przód łódki, czyli nosy, przed wlaniem się wody podczas pokonywania wyższych fal na rzece. Flisacy sterują łodzią za pomocą tzw. sprysek, czyli świerkowych żerdzi o długości około 3 metrów. Skąd można dzisiaj wyruszyć na spływ? To zależy od tego, jaką ilością czasu dysponujecie i jakie są Wasze oczekiwania. Standardowy spływ rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach-Wyżnych Kątach. Istnieją 2 przystanie docelowe w Szczawnicy i Krościenku. Długość trasy do Szczawnicy to około 18 km, a do Krościenka około 23 km. Jesteśmy w Sromowcach Wyżnych. To wieś, której dzieje sięgają XIV wieku. Jej rozwój związany był ze strategicznym położeniem przy granicznej przeprawie przez Dunajec na drodze królewskiej z Polski na Węgry, pomiędzy granicznymi warowniami polskim Czorsztynem a węgierską Niedzicą. Pierwszy etap spływu 6-kilometrowy wiedzie płaskodenną, szeroką doliną Dunajca, którym biegnie granica polsko-słowacka. Po słowackiej stronie leży miejscowość Czerwony Klasztor, dawniejsze Szwaby Niżne, założone przez kolonistów ze Szwabii. To stąd ruszają na spływ słowackie tratwy. Ich trasa liczy 11 km i zakończy się w Leśnicy na granicy polsko-słowackiej. Z kolei na polskim brzegu u stóp 3 koron rozciąga się wieś Sromowce Niżne. Wieś powstała w XIV wieku i jest jedną z ostoi folkloru pienińskiego. To stąd wywodzi się wielu flisaków, w zasadzie to większość, a zawód często przechodzi z ojca na syna. W 2006 roku oddano do użytku drewnianą kładkę łączącą Sromowce Niżne i Czerwony Klasztor, która przed wejściem Polski i Słowacji do strefy Schengen pełniła rolę przejścia granicznego. I to tu rozpoczyna się krótsza wersja spływu. W zasadzie już po kilometrze Dunajec wpada w skalne wrota właściwego przełomu pienińskiego. Możemy też podziwiać przepiękny widok na 3 korony. To najwyższy, bo liczący 982 metry wysokości nad poziomem morza, najbardziej znany i najczęściej odwiedzany szczyt właściwych Pienin. Wierzchołek wieńczy 5 pionowych wapiennych skał o trójkątnych kształtach, wśród których wyraźniej dominują 3. Stąd nazwa góry. Najwyższa jest Okrąglica, wzniesiona 522 metry ponad poziom Dunajca. Na słowackim brzegu mijamy gęstą kępę roślinności, za którymi kryje się ważny zabytek historyczny – Czerwony Klasztor. Powstał on w XIV wieku. Jego nazwa pochodzi od koloru nieotynkowanych początkowo ścian, które wykonane były pierwotnie z czerwonej cegły. Choć znajdował się na terenie Węgier, cieszył się opieką Polski, zwłaszcza donacjami królowej Jadwigi oraz Kazimierza Wielkiego. W XVII wieku przebywali w nim kameduli, którzy zorganizowali w nim zajazd dla podróżnych, szpital oraz aptekę. Podczas dawnych spływów był to punkt etapowy. Posilano się tu i zwiedzano historyczne mury. Dziś jest tam muzeum oraz karczma. Jesteśmy na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. To najstarszy park narodowy w Polsce, utworzony w 1932 roku. Wpływamy do przełomu Dunajca, jednego z najpiękniejszych wąwozów rzecznych w Europie.
ściany skalne są tu niemal pionowe, niektóre osiągają 200 i nawet 300 metrów wysokości. Rzeka tworzy między nimi kręte zakola. Na odcinku niecałych 3 kilometrów w linii prostej rzeka silnie meandruje, tworząc 7 ostrych zakrętów o łącznej długości ponad 8 kilometrów. Dno doliny zwęża się miejscami do kilkunastu metrów. Ujścia bocznych dolinek i żlebów są wysoko zawieszone, gdyż ich nikłe cieki nie dorównują Dunajcowi w tempie erozyjnego pogłębiania koryta. Przełom Dunajca ma w swoim najwęższym punkcie zaledwie około 12 metrów szerokości. Miejsce to znajduje się między skalnymi ścianami Facimiecha i Klasztornej Góry, a rwący ciasnym korytem Dunajec ma w nim 12 metrów głębokości. Miejsce to znane jest jako Zbójnicki Skok czy Janosików Skok. To w tym miejscu, zgodnie z legendą, słynny na całe Podhale zbójnicki harnaś Janosik przeskoczył Dunajec podczas brawurowej ucieczki przed ścigającymi go hajdukami, żandarmami węgierskimi. Pamiętajmy, że do 1918 roku ziemie obecnej Słowacji należały do Węgier. W dawnych czasach goście spływający Dunajcem do Szczawnicy zatrzymywali się też na tak zwanej polance, czyli łące, gdzie stała węgierska czarda, gospoda, po to, by napić się do kaju i pobawić przy cygańskiej orkiestrze. Wracali często ciemną nocą wśród lampionów i bengalskich ogni. Spływ Dunajcem może odbywać się nie tylko na tratwie, nad którą czuwają flisacy, lecz także na pontonie czy kajakiem. A kto może zostać flisakiem? Tylko ten, kto miał to szczęście i urodził się w Pieninach. Tylko górale pienińscy mogą być flisakami, a dokładnie mieszkańcy 5 wiosek: Stromowców Niżnych i Wyżnych, Krościenka, Szczawnicy i Czorsztyna. Tradycja flisacka, jak wiecie, przechodzi zazwyczaj z ojca na syna. Flisacy przechodzą dwustopniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, zdając 2 niełatwe egzaminy. Najpierw flisak w stopniu pomocnika odbywa 3-letnią praktykę pod okiem mistrza flisackiego. Po odbyciu praktyki pomocnik zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną z wiedzy teoretycznej, między innymi ze znajomości pienin, regulaminu, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz egzamin praktyczny z umiejętności kierowania łodzią. Po odbyciu kolejnych 3 lat praktyki może podejść do kolejnego egzaminu, po zdaniu którego otrzymuje stopień mistrza flisackiego. Jako mistrz musi odbyć kolejną 2-letnią praktykę i w kolejnym roku uzyskuje uprawnienia do szkolenia pomocników. Cały cykl wyszkolenia flisaka trwa zatem minimum 8 lat i wymaga zdania 2 egzaminów. Flisacy znają zatem Dunajec jak własne podwórko. Prądy, wiry, progi nie mają dla nich żadnych tajemnic. Każdy flisak ma swój indywidualny numer legitymacji. Flisacy z każdej z 5 miejscowości mają odrębną pulę numerów. Numer legitymacji jest jednocześnie numerem łodzi, na której pływa flisak. Flisacy z poszczególnych miejscowości mają numery z różnych pól, na przykład 1 do 300 to Stromowce Niżne, 301 do 350 Szczawnica, 351 do 450 Krościenko i tak dalej. W puli numerów, co ciekawe, brak jest tych kończących się na 13, czyli nie ma 13, 113, 213 i tak dalej i nie ma numeru 666. Noszą z reguły błękitne kamizelki, bogato haftowane w kolorowe kwiaty, białą koszulę oraz czarny filcowy kapelusz ozdobiony rzędem białych muszelek na czerwonym tle. Z tratwy możemy podziwiać widok na Sokolicę, jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w Pieninach.
Na prawym brzegu, wyraźnie łagodniejszym, towarzyszy rzece tzw. Droga Pienińska, zbudowana w drugiej połowie XIX wieku dla wygody gości szczawnickich w całości przez instytucje polskie. Po prawej stronie mijamy dawny punkt graniczny Szczawnica-Leśnica, tuż przed nim kończy się słowacki spływ. Za zakrętem możecie zauważyć przeprawę promową przez Dunajec. Co to właściwie jest? Ci, którzy chcą wybrać się ze Szczawnicy na Sokolicę niebieskim szlakiem, to właśnie w tym miejscu muszą skorzystać z przeprawy, która jest częścią tego szlaku. Nie ma drugiego szlaku w Polsce, który byłby poprowadzony w podobny sposób. Zbliżamy się do naszego miejsca docelowego. Docieramy do Szczawnicy, podobnie jak zdecydowana większość pozostałych turystów. Kiedyś łodzie przybijające do brzegu witał tłum znajomych i gapiów. Górale rozpalali ogniska, grali na gęślach i innych instrumentach, wyczyniali kuglarskie sztuczki, naturalnie nie za darmo. Rozpowszechnione było przepuszczanie gości pod łukami triumfalnymi z girland, liści lub kolorowych chustek trzymanych przez dziewczęta. Stąd flisacy już na pusto udają się do Krościenka, gdzie łódki zostaną zdemontowane i załadowane na ciężarówkę, która przywiezie je na początek trasy. A jak było dawniej? Do lat 50. XX wieku trzeba było łódkę rozwiązać, a poszczególne czółna przywiązać jedno za drugim. Do pierwszego mocowano sznur, za pomocą którego jeden z flisaków ciągnął łodzie wzdłuż brzegu w górę rzeki. Drugi z flisaków za pomocą długiej tyczki odpychał poszczególne czółna od brzegu. Jedno miejsce było szczególnie uciążliwe dla flisaków ciągnących łodzie. Świnia skała, gdzie trzeba było wejść do wody ze względu na pionową skałę wpadającą wprost do rzeki. Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. Można popłynąć codziennie, z wyjątkiem pierwszego dnia świąt wielkanocnych i święta Bożego Ciała, choć przy stanie wody powyżej 250 cm spływ nie odbywa się. Bilety można nabyć w kasach na obu początkowych przystaniach, a także online. Kupując bilet na spływ, można jednocześnie wykupić bilet powrotny na busa. A o tym, co można robić w Szczawnicy i Krościenku, z czego słyną te miejscowości i jaka jest ich historia, opowiemy już przy innej okazji. Do następnego odcinka. Serdecznie Was pozdrawiamy. A jeśli interesują Was podróże po Polsce z historią w tle, pamiętajcie o subskrypcji kanału i włączeniu dzwonka. Do następnego.